Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Aśka i dzisiaj zajmiemy się testem tych trzech produktów, dokładniej pudrów do embossingu, które podkręcają nam pudry, czyli będziemy sobie je mieszać i uzyskiwać ciekawe faktury. Czy to są tak do końca faktury? Zobaczycie w filmie. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Moi kochani, bardzo dziękuję, że jesteście. Cieszę się z tego niezmiernie, że razem tworzymy sobie tutaj, działamy, testujemy, bawimy się tym naszym scrapem. Wszystkim wspierającym też z całego serca bardzo dziękuję za obecność. Słuchajcie, zaczynamy test. Ja go już też zapowiadałam, bo kupiłam sobie te pudry w sklepie zielonekoty.pl, więc tam też serdecznie Was zapraszam. Jeżeli któryś Was zainteresuje, spodoba Wam się, tam ja je zakupiłam. Korzystać będę, słuchajcie, z nagrzewnicy, z tego pudru, Boziu kochany, tuszu Versamark, mojego ulubionego. No to są bohaterowie naszej zabawy, czyli trzy te takie pudry z marki Wow. Ja mam też, słuchajcie, zastanawiałam się, z czym to mieszać, żeby pokazać najbardziej, jak to działa, czyli ten efekt taki każdego z nich jakby osobno, co najbardziej będzie mi tutaj pasować. I zdecydowałam się na puder do embossingu. On jest Paper Money, ale chodzi głównie o to, że to jest jedyny puder, który mam w kolorze czystej czerni. Ja mam też czarne z Wow, ale one są z dodatkiem brokatu, wiecie, mienią się. Nie. Chodziło mi o puder, który będzie czystym, czarnym, bez żadnych dodatków, żeby on najbardziej nam pokazał, jak to będzie wyglądać. I to jest dokładnie kolor black. Mam tutaj też, wiecie, proszek do odtłuszczenia powierzchni. Przygotowałam sobie takie karteczki, na których będziemy robić. Ja już tu mam przyklejoną taśmę dwustronną, żeby też na niej pokazać, jak to będzie wyglądało na przyklejeniu, na taśmie, i też za chwilę będziemy robić to na poduszce do embossowania. To, co chciałam tutaj ciekawszego zrobić, znaczy ciekawszego, wiecie, żeby taką większy był pogląd na to, ja sobie może przesunę troszeczkę, bo ja tu mam taką, wiecie, o, matę, żeby sobie nie zbrudzić, nie zniszczyć tła. Postanowiłam zrobić i na białym, i na czarnym. Na czarnym ja sobie gdzieś tam już próbowałam na boczku, na czarnym nie robiłam. Jeszcze jestem ciekawa, jaki efekt będzie wyglądać na jeszcze czarnym podbiciu. Czarny puder na czarnym, no to wiecie. Ale no po prostu byłam tego ciekawa, więc stwierdziłam, że na czarnym też zrobię. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i mam 3 puzdereczka, w których będę sobie te pudry mieszała, no bo gdzieś tam trzeba je wymieszać razem. No i taką małą łyżeczkę, którą będę nakładać. Jest też pędzelek, żeby tam ewentualnie jakieś resztki, które się tutaj pojawią, sobie strzepać. No i co, słuchajcie, zaczniemy sobie, tutaj jedziemy, ja ogólnie rzecz biorąc mam tu taką ściągę, na karteczce sobie tu napisałam, co w sklepie Zielone Koty piszą właśnie o tych tutaj pudrach. Pudry z serii Wow Changers to produkty, które są dodatkami do zwykłego pudru do embossingu. Dzięki nim możesz dodać zwykłym motywom ciekawej faktury, brokatowego błysku lub metalicznego, perłowego charakteru. Ok, tu bym się zgodziła, bo ja już to robiłam gdzieś sobie tam troszkę na brudno. Więc jak najbardziej, tak, to tu mi się teraz zgadza, bo przeczytałam na początku tylko tekstury i tak miałam takie troszkę obiekcje, bo wiecie, każdy z nich robi coś innego, ale na pewno nie jest tak, że wszystkie robią teksturę. Stąd też ich nazwy i ja tutaj ominęłam ten dalszy ciąg. Łącząc Wow Changers z pudrami do embossingu, które już posiadasz, możesz poszerzyć możliwości ich wykorzystania i urozmaicić swoje prace nowymi efektami. I to jest, słuchajcie, bardzo fajne, bo nie trzeba kupować, nie wiem, mam czarny puder, a fajny by był taki perłowy czarny, fajny może by był z błyskiem, a może zielony z błyskiem, a tak po prostu tworzycie sobie sami, dodajecie ile chcecie i robię sobie, mam czarny podstawowy, zielony podstawowy, czerwony podstawowy, jakikolwiek inny podstawowy puder, a z tymi nabieram jakby takiego, wiecie, efektu wow, czyli dodaję im tej tekstury, tego błysku, brokatu, no i tak jak się przekonałam, tej perłowości. I teraz pierwszy z nich to jest Glisten, czyli Wow Changers Glisten. On ma numer WI02. On, jak patrzycie tutaj,
to się mieni tak opalizująco. I nie wiem, czy w kamerze dokładnie to będzie widać, może jak będziemy przesypywać. Co on robi? Puder Wow Changer Glisten ma na celu dodanie brokatowego blasku do pudru, do którego go dodasz. Dzięki temu dodatkowi powierzchnia motywu będzie się pięknie mienić. I to jest prawda. Ja sobie już tam sprawdzałam na boczku, tak jak wspominałam, on ma taki cudowny, mieniący się efekt. Kolejny jest to Wow z tej serii Texture, czyli taki nadaje tekstury, bym to tak sobie sama już przetłumaczyła. Puder Wow Changers Texture, żebym tutaj Wam nie łamała. Ma na celu zmianę faktury pudru, do którego go dodasz. Dzięki temu dodatkowi powierzchnia motywu będzie lekko niejednolita, bardziej wyrazista. I co jeszcze? To zobaczycie, bo ono dodaje jeszcze jednego efektu, o którym tutaj też jest niewspomniane i jakby, wiecie, ktoś na przykład kupując go pomyśli, że nada sobie pudrowi jakieś tekstury, takiej chropowatej czy coś, ale on robi jeszcze coś, więc to zaraz zobaczycie. No i ostatni, który tutaj jest, to jest Puder Wow Sheen. I tutaj to, co w Zielonych Kotach znajdziecie, taką informację o nim. On ma na celu dodanie metalicznego, perłowego połysku do pudru, do którego go dodasz. Dzięki temu dodatkowi powierzchnia motywu będzie miała perłowy połysk i faktycznie tak jest, robi się taka perła, nawet bym rzekła taka trochę mleczna, ale to zaraz też zobaczycie. Więc słuchajcie, no zaczynamy od tej lewej strony, tak jak to czytałam, czyli od tego pudru Glisten. Biorę od razu to moje puzdereczko. No to jest, wiecie, potrzebne po to, żeby zamieszać sobie tu w tym. Ja też jeszcze postanowiłam, że no i żeby tak to, no nie wiem, bo rozrabiam to 1 do 1. Nie wiem, czy tego tu nie będę miała. No i właśnie tego się chciałam przestrzec. O, może tak jak to wyrównam, to jest trochę dużo i tak rozrabiamy, ależ się to tutaj naelektryzowało. 1 do 1, czyli jedna miareczka jakaś, jaką macie, jedna miareczka pudru tego, którego chcemy i jedna miareczka tego, którego sobie tutaj będziemy dodawać efektu. Ja sobie, słuchajcie, za każdym razem tę łyżeczkę przetrę, żeby po prostu nie namieszać czarnego pudru do... O, na tym białym to tak lepiej widać. Ale myślę, że o, trochę tu mam za dużo. Tak mi się wydaje, że tam tego czarnego było nieco mniej. Aczkolwiek mogę się mylić. A ja myślę, że jak będzie trochę więcej, to też się nic nie stanie, bo... Dobra. To jest, tu mamy glisten. Ja sobie go odkładam na bok, żeby już się nie pomylić. Zakręcamy. Wiecie, to jest fajnie, bo zostanie mi... Już sobie to tutaj tak wytrę. Było do następnego. Teoretycznie mogłam od razu do wszystkich czarnego nasypać, nie? Jak już ubrudziłam. A to zrobię sobie przy tej następnej opcji, że nasypię od razu do 2. Dobrze. I teraz trzeba go dobrze wymieszać, żeby te składniczki dwa się ze sobą połączyły. Jezu, jak to ładnie wygląda. O, śliczne. Czekajcie. Jeszcze nie jest tak do końca, ale... Ojej, piękne. Pięknie, pięknie się mieni. Tak właśnie opalizująco. Dobra, widzicie mnie tu. Dobra. Tu nawet nie trzeba opisywać, bo widać od razu ten efekt właśnie takiego różnokolorowego mienienia się. Więc możemy sobie zrobić, słuchajcie, od razu wszystkie. Co? Namieszamy, nabrudzimy, a potem będziemy działać. No, powiedzmy, że tak będzie wygodniej, nie? To jedziemy do wszystkich. Do wszystkich. Kurczaczek, powiem Wam, łyżeczka czarna, puder czarny, ale chyba tyle samo. No tak średnio, nie? Słuchajcie, to jest tak stare już, że aż ta cena tak... I jedziemy tak. Sheen mi się wziął. Czyszczę sobie teraz łyżeczkę.
jak mówię, to naprawdę bardzo dobrze widać tutaj, bo troszeczkę. Nie, no wiecie co, nie będę tutaj na jubilerskiej badze aż tak, mniej więcej tyle samo. Nie wiem, czy nie zrobiłam sobie tego za mało, mogłam zrobić więcej, a może wystarczy na teścik. Jak mi się spodoba, to sobie potem zrobię i mieszamy. O, i tu mamy, czekajcie, tu mamy glisten, tu mamy sheen. Mocno, mocno. O, ten tu się nie mieni, jest taki jednolity. I ostatni mamy texture. Uwielbiam angielski, słuchajcie, jeszcze ja łamią się tak, słuchajcie. Pięknie mieni. A może będzie lepszy texture, jak sobie tutaj go dosypię. Dobra, to jest ten ostatni. No i tak, słuchajcie, będzie dobrze. Kładę tu. Może tak, żebyśmy mieli to tutaj. Mamy pierwszy, mamy drugi i tu wymieszamy trzeci. One w sobie, same w sobie się różnią bardzo w tym takim, jak patrzycie na nie, więc bez problemu sobie poznacie, który jest który, nawet bez opisu, tak jak już wspominałam. Dobra. I ostatni. Dobrze, moi drodzy. Czarny na razie, a może nie odkładam, bo ja jeszcze postanowiłam sobie, że pierwsze embosowanie zrobię właśnie czarnym kolorem, żeby widać było, jaki jest wyjściowy kolor, czyli ta bazowa barwa naszego pudru, czyli tego czarnego. To jest typowo czarny kolor, bez żadnych tam, wiecie, szaleństw. Więc ja sobie teraz troszeczkę odtłuszczę, żeby nam fajnie się złapało. Ja też nie będę tu wydziwiała. Po prostu przejadę tak tuszem, choć szczerze powiem, że może jakieś odbicie byłoby fajne. Nie mam takich, żebym miała taką kropkę czegoś. A mam, czekajcie, mam. Ja mam tu taką jakby takie chlapnięcie. Mam gdzieś też z Craft & Design, ale no teraz nie jestem pewna i nie będę tutaj szukać, ale to mam pod ręką, bo ostatnio korzystałam. Może nie dokładnie z tego, ale mam taką kropelkę jakby, jak to się, nie tuszu, tylko wiecie, no tuszu, no okej. Tak też się fajnie składa, że mam taką małą płytkę tu. Dobra, to nie. Jeszcze z tej akurat nie korzystałam, więc mam nadzieję, że mi tu psikusa nie zrobi żadnego. Dobra. To, co muszę zrobić, to zdjąć sobie tu z tej mojej taśmy, bo chciałam Wam pokazać, jak złapię na taśmie, jak złapię bezpośrednio na karteczce. Bo wbrew pozorom to też trochę tak się jakby... nie, tego mi nie rób. Dobra. Co teraz chciałam zrobić? Otworzyć tusz, nie? Tak by wypadało. I spróbujemy. Czekajcie, ja sobie to może zrobię najpierw trochę raz na boku. O, okej, dobra, fajnie się odbija, bo wiecie, mówią, że najlepiej jest, jak pierwszy raz się odbija stempel, zrobić go tak na boku, nie gdzieś tam na czysto. I ciachniemy go sobie tutaj. Zależy mi po prostu na takiej większej powierzchni, żeby była, wiecie co, nie? Dobra, zamykam. No i zaczynamy. Aha, dobra, zaczniemy od czarnego, tak jak mówiłam. Czyli robimy sobie bazę. Będzie to czarny, zwykły czarny puder do embossingu, który ten bazowy, wyjściowy kolor, którym potem mieszaliśmy sobie te nasze pudry. To, co też ważne, to wiecie, że można jeszcze raz rozpuścić, jeszcze raz sobie posypać, żeby zrobić taką bardziej szklistą powierzchnię pudru, więc to jest taki dodatkowy. Widzicie, na czarnym jakby, mam wrażenie, złapał lepiej, może na białym, no zobaczymy. Ja sobie tą resztę sypię, żeby sobie tutaj
już nie robić zamieszania. Widzicie, zostaje taki, a potem to mam wszędzie na... I jedziemy sobie z nagrzewnicą. Mogłam już ją troszeczkę sobie nagrzać na początku, ale dobra. Czekajcie, może zdmuchniemy ten nadmiar. Nie za bardzo dało. I jedziemy. Widzicie, tu jakby jest takie ciemniejsze. Na tym kleju bardziej złapało, a tutaj... No ale zaraz sobie sprawdzimy. Zaczynamy zatem od pokazania, jaki to w ogóle jest kolor tuszu, jak on będzie wyglądał na starcie. W ogóle jestem bardzo ciekawa, słuchajcie, jak będziemy sobie coś tworzyć, jak będą one miały zastosowanie po prostu w kartkowaniu. No i tak to wygląda. Żeby podbić sobie na przykład ten czerń, zrobić, widzicie, on jest taki tutaj na taśmie jakby taki wybrakowany. Nagrzewamy i sypiemy raz. No widzicie, tego nie róbcie. Zapomniałam odsunąć nagrzewnicę. Dobra. Oj. No i to jest to. Ale to i tak jakichś wielkich strat nie ma, bo wiecie, czasem się zapomniałam, to dużo więcej zeszło, ale dobra. Nie było to za mądre. Ale z drugiej strony, słuchajcie, no to tu strzepniemy, a czekaj, sobie to zrobię na boku, już nie będę tu brudzić tego. Ja też aż tak nie chcę tu wyczyścić i widzicie, nagrzewnica jechała i już trochę mi złapało w tych miejscach obok. Dobra, słuchajcie, nagrzejemy sobie, ja sobie to nagrzeję tak w powietrzu. Będzie trochę ubrudzony, ale będziemy mogli sobie zatopić w tym, co jest rozsypane. O, tak się pięknie przygotowałam, tak? O wszystkim pomyślałam. Słuchajcie, tak to bywa. Widzicie, on ma taką głębszą tą czerń teraz, widać. I czym więcej będziecie sobie na przykład przykładać, taki rozgrzany, tylko ja już teraz tu nie mam, wiecie, on się już złapał, bo to trzeba odtłuścić. Czym bardziej będziecie ileś tam razy nakładać sobie ten tłuszcz, tym bardziej ta powierzchnia, Boże, nie tłuszcz, tylko puder, będzie taka jednolita, błyszcząca, taka, wiecie, super, super. Już to robię w powietrzu, żeby już tu nie czyściłam, a na tym białym to najbardziej widać, no ale przecież tu nie chodzi o to. Wiadomo, jak wykonujemy napisy, trzeba sobie dokładnie odtłuścić i uważać, żeby po prostu ten puder nie spłynął nam, potem wyczyścić fajnie, jak się nakłada, czasem gdzieś tam się posypie, gdzieś zostanie, ale to spokojnie wystarczy sobie pędzelkiem pozmiatać. O, widzicie? Ja chciałam przy okazji pokazać ten efekt tej jednolitej, takiej zlanej formy. Jeżeli chcecie uniknąć takiej chrupkowatej tekstury, bo nie zawsze, nie wiem, czy to też jest kwestia pudru, no trudno mi powiedzieć, bo też wiecie, z nie wszystkich pudrów świata korzystałam i nie wiem, czy jest to kwestia tej właśnie rodzaju pudru, że niektóre tak złapią fajnie mocno od razu, a niektóre zostawiają taką właśnie lekką teksturkę. Trzeba na przykład sobie ze 2, czasem nawet 3 razy. Ja tak robiłam przy świątecznych projektach. Embosowałam tekturki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale chyba tego tak nie zdejmiemy. Czekajcie chwilkę, ja sobie to uprzątnę i zaraz robimy dalej. Dobra, uprzątnęłam. Jakby ktoś pytał, po prostu spryskałam płynem do szyb. No, najlepsza opcja. I tu mamy, słuchajcie, tusz zwykły, bazowy, czyli czarny. Ja bym sobie wzięła może mojego, wiecie czego, nie, gelopisa. Mamy czarny, bazowy. Wychodzimy z takiego punktu. Ależ na brzydko napisałam. Nie no, ja ładniej piszę, nie postarałam się. Tutaj zrobiłam, słuchajcie, ależ odstęp zrobiłam żelopisem białym. One też są dostępne w sklepiku moim, jeżeli ktoś miałby ochotę. A tutaj, słuchajcie, jedziemy sobie na czarnym. Co zadziwiło mnie teraz, to jest taki czarny
papier, który jest gruby, no to jest wysoka gramatura, chyba 200 albo 260, ale tak się dosyć poddał tutaj. Zaczął mi uciekać. O, już pięknie nam wchodzi ten kolorek. Ale też muszę przyznać, że on dużo lepiej tu się złapał, jeżeli chodzi o, wiecie, o odbicie. Zobaczymy zaraz na pasku. I wyprościmy trochę. Ok. Mamy na czarnym. Dobra. Mamy go. To, co możemy jeszcze sobie zrobić, to wiecie, jak jest taki ten proszek tutaj, tak sobie zetrzeć z tego proszku. O, trochę na tym białym się... Słuchajcie, to, co też jest ważne, bo ja to tak tutaj kilka razy embosowałam, to, że na taśmie wiadomo, że też troszeczkę inaczej nam złapie niż na odbiciu stemplowym. Na tej taśmie te chropeczki takie zostaną, bo pod wpływem temperatury troszeczkę ta taśma pracuje, prawda? To jest plastik, można powiedzieć, i klej, więc no nic dziwnego. Mamy tutaj, słuchajcie, taki kolor bazowy, czarny, ładny czarny kolorek i pojedziemy teraz, słuchajcie, z poszczególnymi tymi naszymi pudrami, czyli teksturami. Zaczniemy sobie od Glisten i już jedziemy tutaj też, słuchajcie, postaram się tutaj nie narobić już takiego ambarasu, no po prostu się zapomniałam, bywa. Wyczyścimy sobie białym, naszym puderkiem takim, wiecie, on powoduje, że jak był papier tłusty, jak dotykamy palcami i w ogóle no, usuwamy sobie jakieś tam zanieczyszczenia, tłuste ślady i dużo lepiej łapie nam się, nie łapie się dookoła, tylko w miejscu, w którym mamy po prostu nałożony stempel. Dlatego to jest takie fajne. Aha, papier jeszcze. Papier, żebym się nie zapomniała. Czekajcie. Dobra, jedziemy sobie tu. Stempelek. I jedziemy stempelek, jedziemy sobie tuż. No, już zaraz wpadnę w trans, to już nie będę się mylić. I jedziemy. Mamy raz. I mamy dwa. I tu będzie na czarnym, a tu będzie na białym. Odkładam znowu na bok i jedziemy sobie z naszym glistenem. Może ja zaraz to opiszę. Mamy... wow. A napiszemy. I to mamy glisten. Okay. A tu drugi. Ja sobie to wsadzę do szuflady. Wiecie, jak po jakimś czasie człowiek do tego wróci, to przynajmniej wie, co to robił wtedy. A tak, to niekiedy, wiecie, zapomnę potem. Ja tak mam po prostu. No, może ktoś tak nie ma, ale ja tak mam, że ja najzwyczajniej w świecie zapominam nazwy. A najbardziej to chyba producentów. Chociaż wow, no to dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że wystarczy tego mojego mieszadła. I jedziemy sobie, słuchajcie, na naszym stempelku i tu jedziemy sobie na naszej taśmie. Dobra, będę musiała to zsypać i potem jeszcze raz. Ja nie będę już tu, wiecie, chyba powtarzała tego zabiegu, żeby on był jakiś tam bardziej wyraźniejszy. Tak jak to zrobiłam w przypadku tutaj tego czarnego. No bo myślę, że tutaj zależy tylko na sprawdzeniu, jak to będzie wyglądać. Dobra. Oj, ten błysk został. Sypiemy błysk i jedziemy. Tu na stempelku, a tu na taśmie. Może na tej taśmie mogłabym go jakoś bardziej wcisnąć w ten, wiecie, nie?
tutaj, gdzie było odtłuszczone, zobaczcie, nie ma nic, a tutaj przy akurat tej taśmie, no bo tam aż tak wysoko nie sięgałam, a teoretycznie mogłam, wiecie, odtłuścić w całości i potem dopiero sobie zdjąć taśmę, wtedy na pewno bym tu sobie nie napstroczyła tym bardziej, że jeszcze go teraz docisnęłam, nie? Ojejku, przepraszam Was. Tak to wygląda. Pięknie się to mieni już na tym czarnym. Zobaczcie, jeszcze nawet nie roztopione. O, teraz. Nie! Słuchajcie, ja dzisiaj mam... Czy Wy to widzieliście teraz? No, nie odwróciłam w tą stronę. To trzeba pudełeczka. Albo może miałam zakryty. Nie, no Asia, po prostu dzisiaj... To jest mój dzień dzisiaj, zdecydowanie. Nie da się ukryć. Ale wiecie, jak to też bywa, że czym bardziej się jakoś staramy coś dokładnie pokazać i zrobić, no to tym bardziej nam coś tutaj się robią, jakieś psikusy. Ale już dobra. Psikus wyeliminowany. I możemy nagrzewać. Najbardziej mnie ciekawi teraz nagrzewanie. I jedziemy najpierw z białym. No bo co by nie było, to mam wrażenie, że chociaż chyba bardziej liczyłam na to, że ten czysty czarny będzie na białym bardziej widoczny, a wszystkie teraz te, które będziemy robić, jednak ten efekt chyba bardziej podkreślony będą mieć na tym czarnym kolorze. Teoretycznie wiecie, ten efekt taki 100% byłby, gdybym to tak jeszcze raz, dwa posypała bardziej, ale... Ale słuchajcie, ładnie też na tym białym. Takie wiecie, zupełnie inny. Znaczy nie odcień może, ale zupełnie inaczej pracują te kolory. Zwłaszcza tutaj w tym takim brokatowym elemencie. I od razu jedziemy z czarnym. O Jezu, ten czarny tu się cudownie mieni. Słuchajcie, jakby to tak szło zostawić bez nagrzewania. To jest cudny efekt. Może będziecie bardziej widzieć ten, jak się nam roztapia na czarnym. Wiecie, zdecydowanie bardziej różne niedoskonałości wychodzą nam na białym papierze, widoczne są bardziej niż na czarnym. To dobra, mamy. Myślę, że wystarczy. Ja sobie teraz może wstanę bliżej, żeby Wam pokazać. Przybliżyłam kamerkę. Czy będzie widać ten piękny, opalizujący... Mówiłam, że bardziej widać, jak jest takie niewyostrzone. Wiecie co, chociaż ja tak myślę, że ja potem, tu mi się wydaje, że nie widać, a jak już film potem jest w obróbce, to jest to bardziej widoczne. Ok, zobaczymy. Troszkę się będzie kamerka ruszała, no bo jak ja to tam, wiecie, przyciskam, on niby wyostrza, ale... I on ma taki efekt, słuchajcie... Na przykład nie powiedziałabym, że on nie ma tekstury. Jest taki szorstkawy, więc on poniekąd też jakąś tam teksturkę nam daje. Mamy go, pięknie mieni się, taki żuczkowy jest, fiolet, zieleń, w zależności jak sobie go tam odwrócicie, jak go widzicie, to tak się mieni. Zdecydowanie lepiej, jak to w życiu bywa, mieni się on taki, no wiadomo, nieroztopiony, ale naprawdę jest śliczny. Czyli taki efekt pięknej, mieniącej się powierzchni tutaj jak najbardziej na tym widzimy. Kolejny, który będziemy sobie sprawdzać, to jest nasz kolor Shein. I teraz tutaj spróbujemy to zrobić tak, jak mówiłam, czyli wiecie, odtłuszczę nawet tu przy folii, a potem ją sobie zdejmę, to mi się tak nie będzie łapać, zwłaszcza przy tym diabliku białym. Zobaczymy, czy to tak działa. Tutaj jakby ktoś wątpił, to bardziej paznokcie wbiłam, żeby sobie kartkę przytrzymać niż... Ok. Dobra.
idziemy teraz z kolorem Sheen. A, jeszcze najpierw by wypadało odbić sobie. Więc idziemy sobie z plameczką na czarnym. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że właśnie na tym czarnym dużo fajniej widać te takie niuanse, wszystkie te wiecie, te błyski i tak dalej. I tu mamy jeszcze raz, mamy wow. Sheen, jak ta sławetna platforma. Dobra. Już będziemy sobie widzieli. Bierzemy go. Myślę, że jest dobrze wymieszany. I jedziemy. Ja tak w ogóle to zastanawiam się, jak to będzie wyglądać właśnie potem już na filmie, bo tak wiecie, na podglądzie na telefonie to trudno to... A, znowu kartki nie położyłam. Jestem straszną gabcią dzisiaj, słuchajcie. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Ja jeszcze jestem taka urlopowa. Nie da się ukryć, że zbyt długi czas leniuchowania nie sprzyja skupieniu potem. A, widzicie? Zeszło pięknie. Tu mi się troszeczkę nie odbiło u góry, ale to akurat jakoś tam nie szkodzi za bardzo. Ale nie mamy nabałaganione tak dookoła. I ten powinien mieć tutaj takie wykończenie pięknie perłowe. Może ja sobie to tu zostawię i spróbuję potem jeszcze go zrobić podwójnie. Tylko dobrze byłoby nie dmuchać nagrzewnicą w to miejsce. Postaram się pamiętać. Więc dmuchamy w górę. I mamy Changers Sheen, czyli perłowy, piękne takie perłowe wykończenie, które jak ja sobie tam próbowałam, jak wiecie, no żeby tak mniej więcej wiedzieć, jak to będzie wyglądało, to on taki mleczny miał trochę nalot. A tak prawda jest taka, że ja to dwukrotnie sobie też nałożyłam potem, czyli wiecie, rozpuściłam, nagrzałam i potem jeszcze raz nałożyłam tego pudru, ale może właśnie takie działanie powoduje, że to może ja sobie to przysypię do tego mojego pudełeczka, bo może być tak po prostu, że dlatego, że ja to tak przyłożyłam i wiecie, dociskałam, to mi się to poodbijało wokół tego, bo mimo, że mamy to, wiecie, jak odtłuszczone, no to takie dociśnięcie tego powoduje. O. I musimy sobie to nagrzać raz jeszcze, bo to musi mieć taką powierzchnię klejącą, czyli musi nam się to przykleić. I jeszcze raz. O, diablik, wiecie, i tak się ubrudził, czyli mogłam to odtłuścić, a potem jeszcze raz zrobić, co jeszcze nie jest niemożliwe. A może jeszcze karteczka była zbyt ciepła, też taka opcja istnieje. Jak jeszcze nie jest, to wiecie, takie nie, no ja dzisiaj kombinuję, bo teoretycznie chodzi tutaj o efekt, jaki daje ten tusz, a nie tam, czy ja to mam, wiecie, mniej lub bardziej wyembosowane, no, ale uznałam, że jak już robimy, to akurat tutaj na paseczku u góry się złapał, więc i czym więcej zrobię warstw, czyli wiecie, aż do takiej gładkiej, którą robiłam, co ja sobie tę plamkę spróbuję jeszcze pokryć. Najwyżej mi się pobrudzi dookoła, trudno. Weź ty normalnie. Nie mogłaś też współpracować trochę. Czym więcej warstw zrobimy, tym efekt jest bardziej widoczny i głębszy. Ten kolor się robi taki bardziej wyrazisty, bym powiedziała.
No sami zresztą widzieliście, jak robiłam. A, jeszcze białe musimy. Czekajcie, ja sobie to może zrzucę do kubraczka tutaj. No, wiecie, w moim odczuciu to jest fajna rzecz, bo nie musimy mieć aż tyle różnych pudrów, tylko możemy sobie je urozmaicać właśnie tyle, ile potrzebujemy na dany moment, tyle sobie zrobić samemu. Czyli mieć różne kolory takie podstawowe, a jeżeli chcemy uzyskać efekt, nie wiem, błysku, to po prostu sobie dodajemy. Oczywiście, że są pudry, które mają takie, wiecie, zupełnie inny efekt, takie wykończenie i to są te wszystkie takie duże kawałki, brokaty większe, jakieś takie naprawdę bo ten tu trzeba zaznaczyć, jest taki dosyć drobny efekt, czyli to nie jest puder, który zostawia takie wielkie kawałki. Ja myślę sobie, że z powodzeniem można tu takie drobne elementy tym sobie wyembosować. Natomiast te, wiecie, są takie pudry, które naprawdę embosują na taki, to jest taki ciężki kaliber. Ja tu mam takie, wiecie, ze zwołu. Ja tak rzadko z nich korzystam, ale mam. No i tu mamy ten efekt perłowy, taki, wiecie, tej perłowości. Znowu sobie przybliżymy. O, ale tu widać. O, teraz zauważyłam, że jak jest taki ciemniejszy ten ekran, to ten efekt lepiej widać. Zaraz zobaczymy te nasze perłowe. Znaczy się te... Kurczę, tam taki feller w tym moim telefonie, że ja nie widzę, jaki tam będzie efekt tego na końcu. Ale mam nadzieję, że będzie to widoczne, jak to ładnie wygląda. Ok. I ostatni to będzie nasz ten tutaj texture, czyli będzie nadawał tekstury, ale powiedziałabym, że ten właśnie tutaj ten brokatowy, to on też taką teksturę zostawia troszkę. Oczywiście to nie jest jakiś tam odstający mega element, ale zostawia taką szorstkość ma w sobie. Ja już tu nie będę, wiecie, 2 razy tego robić, bo znowu sobie tak napsioczę dookoła z tym. Zostaniemy przy jednej warstwie, a potem spróbuję jakkolwiek to tam ułożyć na kamerce, żeby trochę dzisiaj film będzie taki zbliżająco oddalający. No ale mam nadzieję, że dzięki temu też będzie wyraźnie widać, jak to wygląda i czym nam się różnią te tusze. I jedziemy sobie, mamy biały. Byłam bardzo ich ciekawa, choć ja, wiecie, no aż tak teraz nie embosuję dużo, ale pomyślałam, że to może mieć fajny efekt do listeczków, bo one nadają tej ładnej, ten niby teraz jest taki teksturowy, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Aha, jeszcze miałam napisać, a może ja to najpierw posypię, a potem napiszę, żeby nie... co chciałam powiedzieć i mi teraz uciekło z głowy. Mianowicie właśnie to jest fajne w nich, że one są nadal takie delikatne, czyli nie są to tusze, nie są to, przepraszam, efekt końcowy nie jest taki, który na przykład, no musiałabym sprawdzić też to w ostateczności, który by nam na przykład zlewał napisy. O, czyli to zaliczyłabym może do takich pudrów właśnie, może nie jakoś tam super fajne, ale takich, wiecie, takich, które fajnie, widzicie teraz to, o czym mówiłam? On się mieni, iskrzy się, jak ten brokat mój, iskrzące cudo, taki właśnie bardzo mieniący się, drobniusieńki brokacik tu jest. I chyba właśnie dzięki temu, one w ogóle jak patrzycie w tych pudełeczkach, one są bardzo drobne. To nie jest tak, że macie tam taki widoczne wielkie kawałki. Nie, one są właśnie takie drobniutkie, delikatne. I może dzięki temu właśnie myślę, że robienie napisów nie powinno być tu jakimś większym problemem. Więc piszemy, tutaj mamy wow. I tu mamy texture. Ok. I jeszcze na czarnym. A ja sobie tak robię te wszystkie próbniki, a potem jak przychodzi co do czego, słuchajcie, to szukam jak łosieczek. Gdzie ja znowu dałam ten biały? Nie odkładałam go, słuchajcie. Ale no przecież pisałam nim, nie? O, tu jest, dobra.
Dobra. I to jest efekt takiej tekstury właśnie. Zobaczymy, jak to teraz będzie działało. Jedziemy. Jeszcze Wam potem przy okazji, wiecie, tam fajna jest ta mata, tutaj taka zabezpieczająca, ale ona bardzo tak, jak się coś na nią kładzie, to się to tak przyłapie. Fajnie tutaj na tym da się właśnie tuszować też papiery, bo ona jak się tak przywiera do tego, do tej maty mam papier. Ok. Jedziemy. Słuchajcie, już zaczyna się topić. Pięknie. Widzicie, ten biały się tak mniej wygina, a ten biały jest cieńszy, a czarny wygina się dużo bardziej. No i ja jestem zwolennikiem tego, żeby tak jak mówię sobie, to wiecie, teraz poczekać aż to wyschnie. Fajnie odtłuścić, jeszcze raz to przejechać, jak chcę jakiś napis zrobić i jeszcze raz posypać pudrem i wtedy ten efekt taki jest no mocniejszy, nie? Ale jak to, ja nie wiem, czy to będzie widać, słuchajcie, on się mieni, iskrzy jak taki mrozik piękny w zimie. Widzicie, jak ona już się zgina? Jest to papier barwiony w masie, więc on jest nawet na przekroju czarny. Bo myślałam, czy on nie jest taki, wiecie, barwiony na zewnątrz i w środku biały. I one są wtedy takie mniej podatne, znaczy się bardziej podatne na różne takie czynniki. Ale on jest barwiony w masie, czyli jest cała taka masa czarna i z tego jest zrobiony papier. A jednak tutaj takie fikuśki nie robi. No i tutaj jedziemy. Pięknie. Troszkę wyprostujemy. No i zobaczcie, ja już podnoszę najpierw do kamerki. Nie będę tu rozjaśniała ani nic z tym robiła, bo mam wrażenie, że właśnie przy takim przyciemnionym efekcie widać, chociaż może się mylę, lepiej. I on ma taką, tu już naprawdę jest tekstura, jest to takie szorstkie, ale powiem Wam szczerze, a nie, to są perłowe, tu jest. Nie powiedziałabym, że one są porównywalne do siebie, czyli ten, który mi się tu mieni na ten mega brokat i ten, który się tylko tak iskrzy, mają bardzo zbliżone do siebie w dotyku tę teksturę. Dobra. No i żeby Wam tutaj, tak wiecie, już całkiem do porównania, ale chyba nie mam tutaj nic białego pod ręką. Są to jeszcze dwa, to o czym mówiłam, dwa inne pudry zupełnie z wow. Jeden jest glitter, czyli embosuje z efektem takiego błysku i on jest porównywalny, jeżeli chodzi o właśnie tego teksturowego, czyli ten mieni się na takie iskry, a drugie to już są takie naprawdę no mega grube kawały i to na przykład jest Midas. Midas jest właśnie takim pudrem, który ma, widzicie, no po prostu tu są kąski wielki, więc wiecie, on działa w zupełnie innym wymiarze, ale żeby Wam to też tak pokazać, porównać, bo to tak jak się gada, to wiadomo, gadać można. Ja sobie zerknę, jak ja to tu obcinałam, ale nie, bo tu mi zostały takie małe paseczki. Dobra, pokażę Wam to na nowej karteczce. Co bym zrobiła? No pewnie bym to odtłuściła najpierw, nie? Żeby tu się mi złapały tylko te fajne kleksiki. Bo chciałabym pokazać, na czym polega ta różnica, że wiecie, ale chociaż muszę przyznać, że ten czarny, o ile pamiętam, on tam nie miał jakichś takich przygód z tym, żeby on był jakiś taki wielki. Mam nadzieję, że to się uda. Dobra, najlepiej będzie zrobić to zupełnie osobno, bo wiecie, co się stanie, jak nasypię jeden obok drugiego. Nie planowałam tego testu, ale przy okazji już skoro nawiązałam do tego, że one, o widzicie, nie wiem, czy będzie to tu widać, ale on się mieni na taki piękny, ma taki iskrzący brokacik tu dodany, ale powiedziałabym, że on też jest takim pudrem, który należy do tych pudrów takich, ja mówię, o nie, no tak to wygląda, słuchajcie, praca. Należy do tych pudrów cieńszych, ja to mówię, takich, wiecie, lżejszych. One są takie mięciutkie i pięknie pracują, czyli ładnie nam się pozamiatamy, słuchajcie.
Trochę zostanie. A, no dobra, tamte są pozakręcane. No uderzyłam sobie w słoiczek. Bywa i tak, kochani. No. Mi się trudniej zgina, bo on jest sztywny. Dobra, już nie będę teraz sprzątać, bo i tak się zbliżamy do końca. Znajdę sobie a tu jest, dobra. Ten czarny jest śliczny. I on też właśnie się roztapia bardzo cieniutko, czyli w taką delikatność, ale już jak widać, no może nie wiem, czy będzie tutaj na tej kartce tak to widoczne, mieni się też inaczej niż ten texture, czyli jest w tym naszym tutaj teksturowym był bardzo ostry ten brokat, taki mocno widoczny, a tu jest taki delikatniejszy. Ale on, zaraz, bo ja już teraz nie pamiętam, czy on miał taką gładką powierzchnię, ale chyba tak. Chociaż wiecie, zawsze jakiś dodatek do pudru powoduje, że ten puder jest troszeczkę jednak, jakąś teksturę tam ma, zwłaszcza te wszystkie brokatowe. Zobaczcie po jednym odbiciu, jednak no, co puder to puder. Nie był to, gdzie jest ten bazowy, jakiś tam najwyższych lotów, ja jakoś nie przepadam, no ale chciałam pokazać ten efekt. Czekajcie, o jest, no widzicie, on tak czuć, że jest tam brokat, no nie ma opcji, słuchajcie, żeby roztopić to na gładką masę i nie czuć pod palcem, że coś tam się dzieje. Więc no nie wiem, może byśmy spróbowali teraz go rozgrzać, jeszcze raz go posypać. Miałam sobie to najpierw rozgrzać, najpierw otworzyć. Wiecie, nie? No zaryzykuję, że będzie dookoła, ale chciałam zobaczyć, jak go kilka razy. No, co to jest, że ona mimo tego, że mam to, widzicie, odtłuszczone, to mi się to tak brudzi. Muszę to wgłębić, tę tajemną wiedzę. Może trzeba mocniej pouderzać. Dobra, chyba mi się zatopi włosek. Zobaczymy, jak ja zrobię tu podwójną dawkę. Będzie na pewno ciemniejszy, będzie bardziej jednolity. Oprócz tego, że go ubabrałam. Dobra. Ja uwielbiam embossing, słuchajcie, on piękne efekty daje, zwłaszcza listeczków i tym podobnych, tylko potem wszędzie pełno tego pyłku jest, no wiadomo, że to jest taki, no jest, wiecie, czuć tę szorstkość, więc one tak teoretycznie wszystkie, mimo że dzięki temu, że mają te dodatki w sobie, to powodują właśnie taką skorupiastość trochę, no wiecie, ten, jak to się mówi, to, że on się robi taki jednak lekko szorstki, nie jest takim zupełnie gładzikiem. I jedziemy sobie teraz, słuchajcie, z tym srebrnym, bo to bym Wam chciała pokazać tutaj właśnie, jak działają w ogóle te już super takie grubasiątka. Midas to jest doskonały przykład, słuchajcie, taki wielgach. Na Midasie to dobrze tak sobie ze 2 razy zembosować, żeby wiecie, to takie było bardziej widoczne. Midas, jak teraz zobaczcie, strzepnęło się, to te większe kawałki upadły, te drobniejsze jeszcze się tutaj trzymią. Ja mam to tu otłuszczone, więc to fajnie tu odpadnie, ale to, co chcę powiedzieć, że zawsze właśnie te, widzicie, nawet są takie małe luki, więc akurat w tym wypadku dobrze sobie na przykład takie embosowanie powtórzyć, chyba że zależy Wam na takim efekcie, żeby tylko to nałożyć, ale on jest no niesamowity. No i tych, wiecie, pudrów jest mnóstwo. Jak to właśnie zsypujecie, to jego ten podtekst takiego lekkiego złota delikatnego tutaj widać. Bo jak patrzymy, wydawałoby się, że to jest srebrny puder, ale tak naprawdę no, wiemy, że Midas zamieniał wszystko w złoto, więc teoretycznie powinno się oczekiwać tego, że jak się to wyembosuje, to będzie złote. Jedyne, czego mi zawsze jest żal, to tego, że widzicie, na przykład te duże kawałątka, to mi to odpadło, jak to czepałam. Jedyne, czego mi żal, to to, że w przypadku właśnie rozpuszczenia często ten taki piękny efekt, który widzi się na słoiczku, znika.
aż tak się on nie odzwierciedla, jak widzimy go tu w tym słoiczku, ale też jest śliczny. Widzicie, i on ma taki kolor złota, takiego delikatnego, nie takiego stricte, wiecie, żółtego złota, starego złota, nie wiem, bardziej bym tu poszła w kierunku takiego właśnie białego złota. On taką, jak przyjrzycie się, może tu będzie w kamerze to mało widoczne, to on taki ma element i tu jest dopiero tekstura. Czuć tą chrupkowatość, bo te wszystkie kawałeczki tam wychodzą. Jak macie tablicę do stemplowania, to można sobie, wiecie, fajnie jeszcze raz w to samo miejsce odstemplować, czyli uniknąć tego brudu. Wkładacie sobie kartkę do tablicy do stemplowania, oczyszczacie, wbijacie, wyciągacie kartkę, wiecie, robicie co trzeba, znów ją wsuwacie tak samo jak była, oczyszczacie i znów odbijacie, czyli dodajecie tego tuszu na to, co już jest, ale wtedy, tak, tuszu, ale wtedy trzeba dobrze wyczyścić, żeby nie zostały tu żadne kawałki, bo to się odbije potem w tej naszej poduszce do nakładania kleju, nie? Moi drodzy, no tak to wygląda. Co tutaj wiedziałam, to zrobiłam, co potrafiłam, to co tam doczytałam. Tu mamy glistenkę, tu mamy, słuchajcie, teksturkę. A tutaj mamy ten Shein. Powiem Wam tak, jest to taki fajny pomocnik, tak jak już wspominałam, który pomaga nam podkręcić sobie tusze, które już posiadamy. Nie da się ukryć, bo tak jak mówiłam, mając jakieś bazy kolorystyczne, możemy zrobić z nich 3 różne tak naprawdę pudry. Te, które będą mieć perłową, taką perłową poświatę, te, które będą mieć poświatę taką brokatową, mieniącą się różnymi kolorami. No i taką nadamy tekstury. Czy ona różni się mocno jakoś wybitnie od tej glisten? Nie powiedziałabym, przynajmniej po jednym nałożeniu. Może jak tego się nałoży więcej, ale wątpię w to, bo wszystkie pudry, które mają w sobie choć troszeczkę brokatu, to po roztopieniu one jednak są wyczuwalne, te kawalątka brokatowe, czyli ta teksturka tam taka jest bardziej wyczuwalna. Także tu bym akurat jakby te dwa między sobą, wiecie, nie mają jakiejś różnicy oprócz kolorków, bo nie jest właśnie też napisane, przynajmniej ja nigdzie nie wyczytałam, że ten, który ma teksturę, ma też mega, mega błysk i skrzenie się. Tutaj, tu tyle o ile, jak patrzycie, to taki jest żuczek w różne kolory, ale tutaj to jest po prostu sztos. Słuchajcie, ten Textures daje takie same odczucie organoleptyczne, jak to się mówi, jak ten, ale mieni się wybitnie. Ja już sobie wyobrażam dodać do takiego czystego białego pudru go. Wiem, że są pudry właśnie białe. Wow też ma puder chyba bezbarwny, ten przezroczysty z drobinkami brokatu. No ten jest naprawdę śliczny. Jakoś go na nowo odkryłam dzięki temu, że go tu sobie przybiłam. Tutaj też się to mieni, ale to mienienie jest takie troszeczkę inne. To jest tutaj ten wow, który jest z glitterem niby, ale tego glitteru to tu naprawdę jakoś bardzo dużo nie widać. Aż tak bardzo, jak widać go w tym texture. Nie mówię, że w ogóle, ale tutaj jest to bardziej widoczne. Czyli podsumujmy nasz Textures, czyli ten, który nadaje tekturę, on w dotyku jest bardzo podobny do tego, który jest glistenem, czyli który w zasadzie ma być tylko mieniącym się brokatem, to ten też trochę takiego czujecie, że tę teksturę zmienia, natomiast ten, słuchajcie, to jest coś cudownego, jak on się mieni tutaj, ten czarny, ten texture. Następnie mamy tego żuczka, ja bym to tak nazwała żuczek, bo on się mieni, to nie wiem, czy to będzie tutaj zauważalne, jak farby akwarelowe, te żuczki, jak cienie do powiek w płynie, które pięknie, wiecie, się mienią na różnorakie kolory, takie od fioletu przez róż, przez zieleń, aż do tam takich żółtych, pomarańczowych podtonów. To byłby ten glisten, a tutaj mamy Shein, czyli to jest ten, który daje nam połysk bardziej perłowy. I jak patrzę na przykład tutaj na białym, aż tak nie jest to widoczne, taka ładna perła wychodzi, natomiast na czarnym on dostaje takiego mlecznego właśnie takiej powłoki, więc to jest ta powłoka taka, no,
która ma być tą perłą, ale ja bym nawet, jak się uparła, to na tym czarnym widać takie brokatowe, lekkie mienienie, ale nie jest, bo jest gładziutki, więc no, tak by to wyglądało, a wychodziliśmy z czarnej bazy, którą tutaj namemlałam, bo chciałam Wam pokazać, jak wygląda nałożenie kilkukrotne pudru, żeby, jak to jest element, który wycinam potem, jak to pięknie wygląda przy tekturkach. To najfajniej wychodzi, bo tekturka, wiecie, ma kształt i tam nie trzeba się martwić, czy nam się nabrudzi wokół tego. Tak by to wyglądało. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten teścik, no cokolwiek Wam dał, że widzicie, jak one wyglądają. Nie wiem, jak to w ogóle wyjdzie na filmie, czy będzie widać te różnice między nimi. Który bym miała wybrać? Zdecydowanie wybrałabym Textures, dlatego że dopasuje mi się do większości prac, ponieważ ma tylko jeden podton, ten błyszczący, taki iskrzący się, który się przecudownie mieni. Jeżeli chodzi o dotyk, o to odczucia, no takie same jak ten jest bardziej kolorowy, więc on już do wszystkich prac jakby no nie zawsze będzie mi pasować, a ten myślę, że do większości, jeżeli będę chciała zrobić napis, będzie pięknie wyglądał, bo się cudownie mieni. Bardzo, bardzo mi się podoba. Najbardziej z tych wszystkich byłabym właśnie za Wow Textures. No, także. Ale on się tu też ładnie mieni, chociaż muszę przyznać, że ten glisten też tutaj pięknie się mieni w pudełeczku. Tak ładnie, jak drobny brokacik, ten, który mam też na sklepie. A ten jest fenomenalny. To jest tutaj mój numer 1, jeżeli chodziło o te zestawy. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że filmiczek trochę Wam cokolwiek oświetlił, jeżeli mieliście jakiekolwiek, słuchajcie, pytania dotyczącego, może czegoś nie wiedziałam, jeżeli ktoś z Was wie coś więcej na ich temat, może coś tu powiedziałam źle, no wiecie, nie zawsze ja też tak wszystko jestem w stanie wyhaczyć. To dla mnie to jest nowość, ja ich widziałam pierwszy raz, więc wszystkie skasowałam od razu ze sklepu do koszyczka i bardzo chciałam z Wami przetestować. No mam nadzieję, że cokolwiek pomogłam i jeżeli mieliście jakieś tam wątpliwości, to ten test pomógł je rozwiać. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, zapraszam pod film. Jeżeli będę miała tę wiedzę, to odpowiem. Jeżeli nie będę mieć, podpytam fachowców z Zielonych Kotów, albo jeżeli ktoś z Was będzie wiedział, to też zachęcam do zerkania tam i pomocy koleżankom, kolegom, jeżeli ktoś będzie coś wiedział. Kochani moi, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Życzę Wam cudownego tygodnia. Ja sobie te filmy zaplanowałam, więc w środę, słuchajcie, papierowe nowości, piękne papierowe nowości, na które Was zapraszam i też zapowiedź i uchylenie rąbka tajemnicy troszeczkę odnośnie ostatniego warsztatu albumowego Zima Skraperki, odnośnie upominków, które się znajdą dla wszystkich, którzy skompletowali 4 paczki. Ja w ogóle bardzo się cieszę, słuchajcie, że takim odzewem te warsztaty z takim fajnym odzewem się spotkały. I też dziewczynom, które wczoraj, bo już nie wczoraj, tylko w ubiegłym tygodniu na Grze w Kolory tak pięknie nazwały to, że to taki trochę program lojalnościowy, więc osoby, które te pory roku skraperki zakupiły wraz z zimowym warsztatem, otrzymają prezencik, taką niespodziankę, niezbędnik skraperki, parę przydasiów się tam znajdzie, mam też nadzieję, że Wam się spodoba. Także bardzo serdecznie zapraszam na środę. No i czekam na Wasze komentarze. Jakie są Wasze odczucia, co sądzicie o tym, czy to taki zbędny zakup, czy fajny i bardzo praktyczny. Jeżeli chcecie znać moje zdanie, uważam, że to jest praktyczny zakup, ponieważ mając podstawowe kolory, możecie stworzyć sobie naprawdę kilka różnych wariantów, opcji, jakie będą Wam w danym momencie potrzebne. Moim faworytem jest Textures, więc tak to wygląda. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na następny film. Do zobaczenia, do następnego razu.